Jedynie 3 modelom w historii BMW nadało cyfrę 8 w nazwie. W latach 90. narodził się 850, tutaj w najbardziej sportowej wersji CSI. Na początku naszego wieku powstał unikalny model BMW Z8. Ostatni z naszych samochodów, którymi będziemy jeździć, to aktualne i8 hybrydowy samochód o dość kosmicznym wyglądzie. Sprawdzimy, jak najbardziej unikalne modele BMW zachowują się podczas jazdy. BMW 850 to typowe luksusowe Gran Turismo, które nadaje się na długie trasy. Choć w tym wypadku mamy do czynienia z najbardziej sportową wersją CSI. Z fabryk wyjechało 1510 egzemplarzy dokładnie tej wersji. Pod maską pracuje potężne V12 o pojemności 5,5 litra. I silnik robi niesamowite wrażenie. Ale jest to wersja, która została przygotowana wspólnie z inżynierami działu M. Silnik jest podrasowany przez dział M, zawieszenie, hamulce i pomimo tej ogromnej masy i pomimo komfortu, jaki oferuje, ten samochód wcale nie jest nudny. Oczywiście czuć, że pod maską znajduje się naprawdę duży i ciężki silnik. Ten przód jest dość mocno obciążony. Spodziewałem się auta, które będzie trochę nudne w prowadzeniu, będzie przypominało Mercedesy, które zapewniają komfort, osiągi, ale nie dają radości z kontroli, z kontrolowania samochodu. Natomiast to BMW dzięki pracy inżynierów wciąż jest żywe, prowokuje do szybszej jazdy, choć oczywiście nie jest to samochód na tor. Niesamowity jest ten silnik, po prostu niesamowity. Schodzimy do 1000 obrotów. Mamy 4. bieg, dodajemy gazu bez sprzeciwu, ze szmerem, z lekkim rasowym dźwiękiem z układu wydechowego. Przepięknie rozpędza ten samochód. BMW Z8 pod maską, silnik V8 o mocy 400 koni. Ten samochód, mimo że wyglądem absolutnie nie przypomina limuzyny, bazuje na mechanice BMW M5, a dokładnie serii E39. BMW Z8 narodziło się w złotych czasach motoryzacji, na początku naszego wieku i podobnie jak Astony Martiny znakomicie opiera się czasowi. BMW Z8 zostało zaprojektowane przez Henryka Fiskera, czyli dokładnie tę samą osobę, która odpowiedzialna była za wygląd Astonów i która obecnie ma w Kalifornii własną firmę. I tak jak inżynierowie zamierzali, ten samochód bardzo szybko stał się cennym klasykiem. Kiedy był nowy, żądano za niego 235 000 marek. Obecnie ceny sięgają 250 000 euro. Nie tylko ze względu na wygląd jest tak bardzo pożądany. Ten samochód uzależnia wrażeniami, tylko posłuchajcie dźwięku silnika. Rozpędza się do 100 km na godzinę w 4,7 sekundy. I mimo upływu lat, mimo że ten samochód ma już 15 lat, wciąż imponuje osiągami i przyjemnością prowadzenia. W tym samochodzie jest tylko to, co potrzeba. Nie ma zbędnych gadżetów. Uzależniające auto, tu wszystko jest proste. Tu kierowca musi pracować i kontrolować samochód. Ręczna skrzynia biegów, napęd na tylne koła, szpera. Jak sami widzicie, ludzie na widok tego auta podnoszą kciuki. Świetnie wygląda, znakomicie brzmi, daje ogromną przyjemność z prowadzenia. Czego chcieć więcej? Oczywiście jest to samochód, który wymaga trochę siły, to jest taki mięśniak. Tu układ kierowniczy pracuje dość ciężko. By zmienić bieg, by wcisnąć sprzęgło, też trzeba użyć trochę siły. Choć nie mamy tu gadżetów takich, jak są obecnie oferowane w samochodach, jakoś niczego mi nie brakuje w tym aucie. Nie chcę się wysiadać z tego auta.
Kiedy przesiadam się z klasycznego BMW Z8 i BMW 850 CSI do najnowszego BMW i8, to mam wrażenie, że nie wróciłem do teraźniejszości, ale przeniosłem się w przyszłość. Ten samochód technologicznie jest rzeczywiście rewelacyjny. Do jego budowy użyto bardzo lekkie włókno węglowe. Napędza go układ hybrydowy z silnikiem benzynowym, bardzo małym, 1,5 litrowym, ale mimo wszystko nie oznacza to, że ten samochód jest wolny. Zaraz zresztą zobaczymy, jak przyspiesza. Jechaliśmy w zasadzie całą trasą tymi trzema samochodami BMW Z8, 850 CSI i i8 i dość zabawnie układało się zużycie paliwa, ponieważ w tamtych samochodach mniej więcej to zużycie kształtowało się na poziomie 15-17 litrów, natomiast ten samochód zużywa przy tym samym tempie 6-7 litrów, czyli to jest 10 litrów mniej, a osiągi ma jeszcze lepsze od Z8 i 850 CSI. Bardzo duża w tym zasługa niskiej masy, to niewiele ponad 1400 kg, no i układu hybrydowego, który odzyskuje energię podczas hamowania i szanuje generalnie tę energię. I możemy posłuchać niestety dźwięku z głośników, który też jest dość rasowy, pomimo że nieprawdziwy, ale ten samochód po prostu miażdży tamte auta osiągami. 4,4 sekundy do 100 km na godzinę, a BMW Z8, które też nie jest ciężkie, potrzebuje 4,7 sekundy, ma 400 koni, to auto ma 362 konie. Jest oszczędny, jest szybki. Ta energia elektryczna naprawdę pomaga mu błyskawicznie się rozpędzać. Ciekawie brzmi, kosmicznie wygląda. Możemy być malkontentami i narzekać na to, że dawniej samochody były lepsze, ciekawsze, bardziej żywe, ale bez dwóch zdań motoryzacja w ostatnich latach dokonała ogromnego postępu, czego dowodem jest szczególnie to BMW i8. Z tą wiedzą, z tym doświadczeniem i z technologią na tak wysokim poziomie, jaką prezentuje teraz BMW, mam wrażenie, że BMW mogłoby zrobić naprawdę szalony i wyjątkowy samochód i może nie zawsze musi być aż tak bardzo poprawny politycznie jak BMW i8.